Witam. Królewska Wiedza, Ryszard Borowiecki, 4 sierpień i mamy koniunkcję Słońca z Księżycem, którą nazywamy nowiem. To najważniejszy now ze wszystkich, ponieważ Słońce z Księżycem znajdują się w znaku Lwa. I tak właśnie on wygląda. Znajduje się w tym miejscu. Tu mamy naszego Lwa. Według dawnej astrologii, bardzo dawnej astrologii, to 3 tygodnie właściwie bardzo negatywne. Dlaczego? Dlatego, że to jest walka z naszym ego, z naszym Słońcem. Każdy z nas ma jakieś swoje Słońce. Jedni są Strzelcami, inni są Skorpionami, ale to właśnie mówi o tym Słońcu. To Słońce znalazło się akurat w tym momencie, kiedy rozpoczyna swoją karierę. Znów w znaku Lwa. I właściwie od tego momentu możemy mówić, że to jest właśnie Lew, ten najbardziej prawidłowy, lunarny oczywiście. Dlaczego nie solarny? Bo solarny już się rozpoczął. A ten lunarny właśnie w tej chwili mamy ten moment. Lunarna astrologia jest jedną z najważniejszych astrologii dla nas, żyjących w przestrzeni. Kosmos najbardziej oddziaływuje ze względu na to, że jest to wpływ światła odbitego, czyli Księżyca, i światła zaprogramowanego przez Słońce. Zresztą wiemy, ostatnio słyszymy o tym dużo, nawet z NASA, że aktywność Słońca jest przeogromna i właśnie teraz ostatnie kilka dni, a dzisiaj ponoć apogeum. Czy to prawda? Nie będziemy rozmawiać o tym, bo to jest już fizyka i astrofizyka, a my jesteśmy w astrologii i w dodatku jeszcze tej lunarnej, która ma też ogromny wpływ na nas, mimo to, że mijają już tysiąclecia i królewska wiedza cały czas króluje i cały czas funkcjonuje jako najstarsza wiedza właściwie w świecie. To trzeba przyznać. Dlatego też ten nów jest tak szalenie istotny dla każdego z nas, ponieważ on walczy z nami, czyli sami z sobą. To jest rozgrywka pomiędzy moim ja a mną, czyli tym wnętrzem, czyli poznanie, najlepiej poznać, jak można wyjść poza strefę komfortu i wreszcie znaleźć siebie bardziej otwartym. I to jest właśnie ten moment. Ten moment, kiedy te wszystkie lęki, te wszystkie obawy, kiedy to wszystko przed nami, a my możemy pozbawić się. Już pozbawiliśmy się pewnych lęków ze względu na to, że był okres rako Lwa, a teraz mamy czystego Lwa w pełnej krasie, oczywiście w grzywie. No i wkłada sam się, co tu ukrywać, najważniejszej koziorożca, czyli ten moment tego, jeżeli patrzymy od Lwa, po kolei wszystkie znaki aż do koziorożca i te 2,5 dnia jest dla nas szalenie istotne. Oprócz tego, co tu ukrywać, Mars z Jowiszem, tutaj znajdujący się, ma ogromny wpływ na nas, dlatego że Mars to energia, Jowisz to wiele i tej energii jest sporo w nas. Trzeba brać pod uwagę, że dla naszego Lwa, cofając się, wchodzimy tutaj, jeżeli patrzymy, że to jest baran, a tu będą ryby, a tu będzie wodnik, więc ma to troszeczkę absurdalne podejście, ale jednak to wyzwolenie takiej wolności, takiej ekspresji życia, nazwijmy to w ten sposób, a Merkury z kolei działa tutaj, co tu ukrywać, ale jest on bardzo charakterystycznie ustawiony w Pannie. W dodatku jeszcze dojdzie do tego nasza Wenus, która lada moment znajdzie się też w Pannie.
wychodząc z lwa, lubi sobie pożartować i nie tylko pożartować, ale także stworzyć tą sytuację, że ona jest wielka i ważna, a tutaj będzie raczej skąpiradłem i liczy krupą, dokładnie taką troszeczkę dziewczynką zgorzkniałą, ale no, co tu ukrywać, Wenus ma swoje chimery, jak zresztą kobiety, i też dobrze, dlatego że w pewnym momencie trzeba się zastanowić nad swoimi wyprawami finansowymi i tym wszystkim. No cóż, Jowisz z Marsem dają ogromną energię, ogromną siłę i Merkury wchodzący do właśnie tego układu, którym jest już, a w dodatku Merkury jest w układzie wagi, więc uważajcie, bo za chwilę znajdzie się w Skorpionie i za chwilę będzie retrogradował. To wszystko stwarza sytuację taką, że trzeba powściągliwym być, dlatego że on znajduje się w pannie, a panna jest takim troszeczkę, wiecie, centusiem, zbyt szczegółowa i zbyt precyzyjna, więc w tym momencie ostrożnie ze słowami, ostrożnie z osądami, ostrożnie z problemami. Każdy moment naszego życia trzeba przeanalizować i każdy gest, jaki chcemy wykonać, przemyśleć. Nie róbmy tego pochopnie, bo staniemy się, no co tu ukrywać, to jest panna, czyli wiecie, o co chodzi, o medycynę, że samemu sobie wskoczyć do własnego dołka to każdy potrafi, jeżeli tylko umie, a są tacy, którzy wyjątkowo ich dołki interesują. Dołek jest dobry, kiedy gramy w tą grę taką, wiecie, bardzo zieloną, ale tam są dołki zaznaczone i są te meleksy, nie meleksy, można dojechać, można to, wiecie, tym kijem w pewny sposób uderzyć lub zamienić ten kij na następny w numerach po to, żeby szczelić, uderzyć tak, żeby to było doskonale. No cóż, co więcej. Najważniejszą sprawą jest także to, że nasza Wenus niedługo z Merkurem będą w opozycji co do naszego Saturna, czyli przesunie się tutaj jak mamy Saturna, przesunie się to wszystko w tym układzie, będzie to w opozycji, to też spłaszcza i wygładza naszą niewiedzę, czyli będziemy musieli zastanowić się nad każdą sekundą i nad każdym problemem, co już żeśmy rozmawiali, ale tutaj udowadniam jeszcze raz, że planety od nas wymagają, ponieważ Saturn jest pewną barierą, ale i także tym do pokonania, co daje nam szansę możliwości reparacji naszych myśli. To jest bardzo ważne. Zrobić coś z niczego, czyli stworzyć to, co jest najważniejsze. Właśnie specjalnie to zaznaczyłem, to R, i przeniosłem jakby do dwóch słów, które wam się nasunęły, abyście rozpoczęli prawdziwe myślenie. Czy zreperować, czy reparacja. Reparacja czy powtórzenie. Powtórzenie czegoś, co dałoby nam w pewnym sensie spojrzenie głęboko wstecz. Głęboko wstecz w historię, jacy jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak będziemy funkcjonować. A lew lubi rządzić, lew lubi pokazać siebie z tej zarówno dobrej, jak i złej strony. Także dla niego jest to obojętne, grunt, żeby tylko stanąć i to, co powiedziałem, kiedy o lwie żeśmy tutaj rozmawiali, ale bierzmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że wszystkie planety, przede wszystkim Uran jest w byku i on tutaj bardzo ma duże znaczenie, dlatego że Uran jest w sekstylu do Neptuna i Uran jest wyższą oktawą naszego Merkurego, więc każde słowo i każda ta iluzja
jest powtórzona przez nas i może być naprawiona. Pamiętajcie o tym. Każdy gest, każda figura, każdy aspekt naszego życia, każde dzieło wykonane, każda myśl nasza, każdy nasz pomysł jest realizowany właśnie w tej chwili. W tej chwili, mimo tego kłopotu, który stwarza nam układ planetarny, ponieważ Słońce jest bardzo aktywne, w tej chwili wyjątkowo aktywne i musimy to nie tyle przewalczyć, co wykorzystać. I to jest najważniejsze, że iść z tym nurtem, przesuwać się w tym samym kierunku, w którym powinniśmy, w którym chcemy iść. To jest najważniejsze, żebyśmy wytrwali wytrwałości. To jest właśnie ten moment. To jest to, czego nas uczy przyszłość i w powiązaniu z przeszłością. Przeszłość jest bagażem nieocenionym, ale z przeszłości trzeba wybrać przyszłość, bo nie warto wskakiwać w te same dołki i wygrzebywać się. Nie jesteśmy na to przygotowani, nie mamy na to czasu, bo czas mija. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak by trzeba było odpowiedzieć i kochajmy się jak najbardziej. I to jest właśnie cały lew. Lew jest samotny i musimy w tej samotności odnaleźć siebie, że jest nas dużo, że jest nas wiele różnych charakterów i postaci, ale wszyscy jesteśmy lwami, tylko w różnych znakach. I tutaj następuje właśnie ten konflikt myśli, żeby one skupiły się w jedną myśl. Przede wszystkim miłości. I tego wam wszystkim życzę. Życzę przede wszystkim lwom, mimo to, że już niektóre się urodziły, ale teraz rozpoczynacie to swoje życie. Nabraliście ogromnego powietrza w te żagle i wykorzystajcie to powietrze. Nauczcie się manewrować. Nauczcie się tym sterem swojego życia płynąć nawet pod prąd, bo się uda. Bo taka jest prawda, że jeżeli tylko znacie sposób, jak to zrobić, a macie go w sobie, w swoim sercu, ten sposób jest. To nie jest tak, że wy go żeście zniszczyli. To zewnętrzne wam niszczy. Wy jesteście bohaterami teraz. Każdy z nas, każdy ma gdzieś to swoje słońce. Także budujcie je coraz większe i coraz większej miłości. No i cóż, z Bogiem, do zobaczenia.